Cześć wszystkim. Dzisiaj będę chciał wam powiedzieć poniekąd o pewnych zachowaniach Chińczyków. Jeśli teraz ktokolwiek z was je, nie wiem, czy śniadanie, czy jakikolwiek inny posiłek, na chwilę zaprzestańcie albo włączcie sobie wideo jak zjecie. Będę chciał wam pokazać dzisiaj 5 zachowań Chińczyków, 5 zachowań kultury osobistej, które mogą was obrzydzić, a które tu są normalne. Zanim przejdę do tematu, pokażę wam najpierw pewne wideo, zachowanie w wykonaniu moim, żebyście wiedzieli, o co mi będzie chodziło w następujących nagraniach, to właśnie się do tego odwołam. Mam nadzieję, że nie obrzydziłem was jakoś tym nagraniem, ale jeśli tak, to przepraszam. Ale muszę was zasmucić, musicie się do tego przyzwyczaić, oczywiście nie w moim wykonaniu, ale w wykonaniu Chińczyków. Mianowicie, wśród tych zachowań, które chcę wam przedstawić, pierwszym jest harkanie. Harkanie to chyba najbardziej powszechne takie zachowanie ludzi w miejscu publicznym. Oni bardzo, może nie, że często, że tak co chwilę, ale często jak się idzie ulicami, można usłyszeć właśnie harkających ludzi, czy to siedząc w restauracji, i to powoduje pewien dyskomfort, w szczególności jak się je. Albo jak się, nie wiem, widzi jakąś ładną dziewczynę i ona tak nagle przed wami harknie. Drugie zachowanie, które mogłoby was zdziwić, a które jest normalne w Chinach, to jest bekanie. O ile w Europie nam też zdarzy się beknąć po Coca-Coli, czy jak już naprawdę się najemy, o tyle Chińczycy mają takie jakieś zachowanie, że, czy tak jakoś przysposobienie, że im się zdarzy beknąć w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w restauracji oczywiście, jak się najedzą właśnie, no to nam się odbije, ale my za to przepraszamy. W Chinach niestety to jest normalne zachowanie i ono świadczy o tym, że smakowało tobie jedzenie. Drugie zachowanie to już jest niewytłumaczalne dla mnie, po prostu człowiek idzie ulicą i nagle słyszy takie głośne, chamskie beknięcie. Trzecie zachowanie, które by mogło was obrzydzić w Chinach, to mlaskanie, ciumkanie, chrumkanie, whatever. Będąc w restauracjach wśród Chińczyków możecie usłyszeć, jak nieraz oni siorbają, wciągając zupę, czy mlaskają, cokolwiek przeżuwając, i to może was po prostu obrzydzić, a to jest normalne i tego się nie zmieni, aczkolwiek da się do tego przyzwyczaić. Czwarte zachowanie, które będę chciał przedstawić, to manikir publiczny, tak to nazwę. Chodzi o to, że Chińczycy w publicznym miejscu czasami jakby obgryzają paznokcie, cokolwiek z nimi robią, obcinają obcęgami, tak jak to jest w tym wideo. Jeśli kiedykolwiek będziecie w Chinach i będziecie się posługiwali czy to metrem, czy autobusem, to musicie być przyzwyczajeni między innymi do takich widoków jak tutaj. Albo czasami po prostu, no nie wiem, cokolwiek z nimi robią. Jeszcze jest taka tradycja w Chinach i też widziałem jeszcze w paru krajach, że na piątym palcu i na pierwszym paznokcie są dłuższe i one niestety służą na przykład do dłubania w zębach, czy to robienia innych rzeczy, co trochę może zniesmaczyć was, a to jest powszechne. Piąte i ostatnie zachowanie, chyba najłagodniejsze z tych wszystkich, to jest plucie. Tak jak już mówiłem na początku o chrząkaniu, no to końcowym efektem chrząknięcia no to jest splucie, ale Chińczycy też spływają ogólnie. Myślę, że ci ludzie, ci z was, którzy są palaczami, wiedzą, o co chodzi przy pluciu, jak się pali. W Chinach jest bardzo popularne palenie papierosów, stąd też oni po prostu plują. Oczywiście gdzieniegdzie znajdziecie tabliczki informacyjne typu proszę nie pluć, to jest w metrze na przykład, i znajdziecie proszę zachować jakąś kulturę osobistą, ale niestety Chińczycy i tak to jest od nich silniejsze, oni się tak zachowują, jak się zachowują. Niemniej jednak można się do tego w jakiśkolwiek sposób przyzwyczaić. Ciężko czasami to przebrnąć, ale da się do tego przyzwyczaić. A najtrudniej może być tym, którzy po raz pierwszy przyjadą do Chin i się spotkają właśnie z tą kulturą, z tym zachowaniem. To też dlatego nagrywam wideo, żeby was po pierwsze uprzedzić, że tak jest. Po drugie, żeby
was w jakikolwiek sposób przyzwyczaić. Jakbyście byli w Chinach i byście widzieli takie zachowania, że to jest normalne. To nie jest nic u jednostki. Tak robi większość Chińczyków, oczywiście nie wszyscy, większość i z tym już się po prostu żyje. Poza tym Chiny to wspaniały kraj, cudowna kultura, mam nadzieję wam to pokazać w innych wideach. Na ten czas z wami się żegnam, wszystkiego dobrego, do usłyszenia w następnym wideo, pozdrawiam.